Aby dobrze wykonać zabieg stylizacji paznokci, muszą zaistnieć pewne okoliczności. Po pierwsze, potrzebne nam są umiejętności. Po drugie, musimy używać dobrych jakościowo produktów bazowych, czyli żeli, akryli lub lakierów hybrydowych. I te dwie kwestie chyba nie budzą żadnych wątpliwości. Ale to nie wszystko. Na co jeszcze zwrócić uwagę? O tym w dzisiejszym odcinku. Zauważyłam, że bardzo często umniejszane jest znaczenie trzeciego aspektu, mianowicie dodatkowych akcesoriów używanych do modelowania paznokci. A przecież całe mnóstwo komplikacji wynika właśnie z faktu, że zastosowane zostały średniej jakości zamienniki. Na co więc zwrócić uwagę? Jakość których produktów ma bardzo duże znaczenie dla trwałości stylizacji i bezpieczeństwa zabiegu? Już wymieniam. Na pierwszy ogień pójdą frezy. Nie wyobrażam sobie obecnie zabiegu bez użycia frezarki. Jednak jeśli użyjemy frezów słabej jakości, takie działanie przyniesie więcej szkody niż pożytku. Nadmierna ingerencja o charakterze mechanicznym to podstawowa przyczyna uszkodzeń płytki paznokcia. Musimy pamiętać, że z wszystkich warstw korneocytów składających się na paznokieć, naszym celem jest usunięcie maksymalnie kilku z nich. Chcemy pozbyć się tak zwanego kurzu życia, dlatego absolutnie niewskazane jest używanie niedrogich, słabych frezików o bardzo miałkim nasypie, które trzeba mocno przyciskać do płytki, by w ogóle zaczęły pracować. To prowadzi do uszkodzeń płytki, których nie da się już później ukryć ani odbudować. Warto pamiętać, że istnieją specjalne frezy przeznaczone do przygotowania płytki. Są tak zaprojektowane, że idealnie usuną nabłonek lub wysuszone skórki, a jednocześnie nie zostawią ani śladu ingerencji na paznokciu. Sama frezarka też powinna być wybierana z rozwagą. Pilniczki elektryczne kupowane w drogeriach albo multiszlifierki ze sklepów budowlanych niestety nie spełniają swojej roli. Przenoszą one na dłoń mocne wibracje i wprawiają frezy w ruch obrotowy wokół własnej osi, co sprawia, że frez bije, tak się mówi, w powierzchnię paznokcia. A stąd już tylko krok od wydrążenia rowków lub bolesnych skaleczeń w rejonie fałdy proksymalnej. Pamiętajcie, że frezarka musi mieć odpowiednią moc i wcale nie chodzi tu o ilość obrotów. 50 W to minimum, by pracować komfortowo i bezpiecznie. Jeśli jeszcze nie jesteście szczęśliwymi posiadaczami frezarki, korzystacie zapewne z pilnika. O tym, że powinien być jednorazowy, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Ale zwróćcie też uwagę na jakość Waszego przyboru ściernego. Absolutnie nie powinno być tak, że po wypiłowaniu 1-2 paznokci Wasz pilniczek kształtem przypomina banana. Próby nadania idealnego kształtu takim pilnikiem muszą skończyć się niepowodzeniem. Trzon pilnika kompletnie nie utrzymuje swojej sztywności i linie boczne przesuwają się wtedy jak chcą. Zupełnie nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. I zamiast perfekcyjnego migdała uzyskamy rozlaną, beczułkowatą formę. Teraz kilka słów na temat preparatów płynnych. Nadużywanie primerów kwasowych to niestety plaga. Niezbyt wielu stylistów prowadzi politykę indywidualnego doboru środków służących do przygotowania paznokcia. Najczęściej wygląda to tak, że każda klientka dostaje z przydziału odtłuszczenie, primer kwasowy, często nawet 2- lub 3-krotnie i żel bazowy. A przecież musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że kwas metakrylowy zawarty w produkcie może być mocno drażniący dla powierzchni skóry. Jeśli użyjemy preparatów no-name, których skład jest wątpliwy, ryzykujemy przykre podrażnienia skóry i problemy z podpowietrzeniami. Dodatkowo pamiętajmy, że skład primera jest zawsze precyzyjnie dopasowany do konkretnej linii produktów. Te płyny naprawdę różnią się między sobą ilością i rodzajem zawartych w nich komponentów, więc powinniśmy pracować na primerze dedykowanym konkretnemu produktowi światłoutwardzalnemu. Dobrej klasy primera bezkwasowego używajmy w przypadku lakierów hybrydowych i stylizacji żelowej bezproblemowej płytki. Primer kwasowy sprawdzi się natomiast w metodzie akrylowej oraz w stylizacji żelowej problematycznego paznokcia. Kolejny istotny element to wybór dobrej jakości cleanera. Rola tego preparatu polega przede wszystkim na odtłuszczeniu, czyli związaniu cząsteczek tłuszczu i wymieceniu ich z powierzchni paznokcia. Równie ważna jest też lekka dehydracja zewnętrznych warstw korneocytów. Czym jest dehydracja? To chwilowe usunięcie cząsteczek wody z powierzchni, które sprawi, że uzyskamy dużo lepszą przyczepność żelu i lakieru hybrydowego. Trzecia funkcja takiego dehydratora sprowadza się do usunięcia paproszków z podwału okołopaznokciowego, bo w czasie frezowania lub piłowania powstaje bardzo dużo pyłu.
Nie zapominajmy też o prozaicznej funkcji, jaką pełni ten preparat, czyli o lekkiej dezynfekcji. By jednak te 4 czynności udało się wykonać idealnie, trzeba wybrać dobrej jakości preparat. Nadmiar wody lub kiepskiej jakości substancje zapachowe albo barwiące mogą bowiem wpłynąć mocno na jego działanie, wpłynąć negatywnie. Poza tym, jeśli wybieramy cleanery, które są odpowiednio konfekcjonowane, musimy wybierać spore buteleczki, a nie małe buteleczki z pędzelkiem. Używanie jednego pędzelka sprawia, że tłuszcz, pyłki i zanieczyszczenia lądują w butelce z produktem i przenoszone są na kolejnego klienta. Często styliści pytają mnie, czemu ich cleaner lub primer robi się zawiesisty i fruwają w nim niezidentyfikowane paprochy. By zapobiegać takim sytuacjom, polecam odtłuszczanie przy użyciu wacika i preparatu z buteleczki. A skoro o waciku mowa, niby drobiazg, ale naprawdę kluczowy. Słabej jakości wacik potrafi potwornie utrudnić nam stylizację. Jeśli poszczególne warstwy zaczną się rwać, rozdzielać i strzępić, dodatkowo zabrudzimy sobie pole pracy, zamiast je oczyścić. Kolejnym kluczowym dla efektu końcowego produktem jest szablon. Wręcz chyba powiedziałabym, że to jeden z najważniejszych przyborów w całym zabiegu. Od tego, jak będzie podłożona forma, zależy bowiem tak naprawdę wszystko. Cała struktura łuku, linie boczne, krzywa C wewnętrzna i zewnętrzna. Jeśli nasza forma przesunie się choć o milimetr, możemy zapomnieć o perfekcyjnej konstrukcji. Dlatego wybierajmy formy stabilne, wytrzymałe, niepodatne na załamania i przede wszystkim posiadające bardzo mocny klej. Szablon dobrej jakości powinien utrzymać się na dłoni klientki 10, 15, 20, 40 minut i ani drgnąć. Na szkoleniach modelki bywają uziemione przez szablony, które przytwierdzone są do ich dłoni, nawet przez 2-3 godziny. I tak być powinno. Z szablonem nierozerwalnie związane jest inne, nieco kontrowersyjne narzędzie, czyli zaciskarka. Troszeczkę biję się w piersi, bo jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęłam wprowadzać techniki zaciskania, ale obecnie widzę, że styliści wyraźnie przesadzają. Bardzo kiepskim rozwiązaniem jest bowiem kupowanie w sklepach papierniczych klipsików do papieru, które w kompletnie niekontrolowany sposób miażdżą płytkę paznokcia. Nadużywanie zaciskania, którego siły w żaden sposób nie możemy kontrolować i dawkować, prowadzi niestety do onycholizy, czyli odejścia paznokcia od łożyska. A przecież precyzyjnie podcięty szablon pozwala nam uzyskać genialnie głęboką krzywą C bez sprawiania klientce bólu. Pamiętajmy, efektowna konstrukcja, owszem, ale nigdy kosztem stanu płytki paznokcia. Technika zaciskania powstała z myślą o paznokciach konkursowych i pokazowych, a nie o codziennej pracy. Lepiej więc wybrać się na dobre szkolenie, które wprowadzi w tajniki pracy z szablonami, niż na siłę ugniatać linie boczne. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was przydatne. Stylizacja paznokci to bowiem specyficzne zajęcie. Jest to składowa dziesiątek, a może nawet setek malutkich detali, które potrafią bardzo uprzykrzyć nam życie. Często cały zabieg wykonany jest naprawdę poprawnie, a 1 czy 2 szczegóły potrafią zepsuć efekt. Dlatego zwróćcie uwagę na wykorzystanie wysokiej jakości akcesoriów, nawet jeśli pozornie wydają się Wam one pozbawione większego znaczenia. Bo przecież gdyby nie detale, nie byłoby wielkich efektów.